Witam w świecie izotopii. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z minimalizmem, to prawdopodobnie koncentrujesz się na odgracaniu, oczyszczaniu swojej przestrzeni. Ale jeśli praktykujesz minimalizm od dłuższego czasu, tak jak ja, to wiesz, że trzeba też działać w drugą stronę, czyli nie sprowadzać nowych rzeczy, nadmiaru rzeczy do swojego domu. Dlatego ja co roku robię sobie taką listę rzeczy, których nie zamierzam kupować i na tym się koncentruję. I właśnie o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zacznijmy od prostego ćwiczenia. Pokażę Ci teraz obrazek. Dwa obrazki, pozornie takie same, ale spróbuj przyjrzeć się i znaleźć różniące je elementy. Ile różnic udało Ci się znaleźć? 3 czy więcej? A jeśli teraz powiem Ci, że tych różnic jest 7, to przyjrzyj się tym obrazkom jeszcze raz i spróbuj znaleźć te 7 różnic. No i co? Udało Ci się znaleźć wszystkie 7 różnic? Jeśli nie, to i tak pewnie więcej niż za pierwszym razem. Celem tego ćwiczenia jest uświadomienie Ci, jak ważne jest wyznaczanie sobie konkretnych celów. Jestem przekonana, że za pierwszym razem, kiedy patrzyłaś na te obrazki, to zauważyłaś jakieś różnice, ale za drugim razem, kiedy już było powiedziane dokładnie, ile tych różnic jest, to sposób patrzenia na ten obrazek na pewno się zmienił. Jest takie angielskie powiedzenie where the focus goes, energy flows, czyli tam, gdzie nakieruje się uwagę, tam też płynie nasza energia. I tak właśnie jest, również w kwestiach minimalizmu. Ja jestem tego procesu bardzo świadoma, dlatego z jednej strony regularnie oczywiście odgracam moje mieszkanie, ale z drugiej strony robię wszystko, żeby za dużej ilości rzeczy do tego mojego domu, mieszkania nie sprowadzać. Dlatego wyznaczam sobie i zapisuję takie granice, listę rzeczy, których nie zamierzam w tym roku kupować. I taką listę sporządziłam i co się na tej liście znalazło, no to teraz właśnie konkretnie o tym opowiem. Na pierwszym miejscu znalazła się biżuteria. Nie tak dawno robiłam jej przegląd i odgracanie i wiem, że mam tego nawet więcej niż potrzebuję. Zostawiłam tylko to, co jest wartościowe i wiem, że mam na tyle, żeby zmieniać i dopasować biżuterię do różnych strojów. Na moim kanale jest odcinek o tym, jak robiłam przegląd swojej i odgracanie swojej biżuterii, to tutaj w opisie pod filmem zostawię też link do tego odcinka. Numer 2 na mojej liście to torebki i akcesoria w postaci apaszek i pasków. Ja mam mało ubrań, to akcesoria są dla mnie ważne, bo wprowadzają urozmaicenie, ale mimo wszystko też trzeba ich ilość trzymać pod kontrolą. Skoncentruję się raczej na tym, żeby to, co już mam, maksymalnie wykorzystać, nosząc je po prostu. Ja oceniam koszt tych rzeczy zawsze w przeliczeniu na ilość razy używania. Dobra skórzana torba, nawet od projektanta, noszona często przez wiele lat, wychodzi taniej niż torba z sieciówki, którą trzeba wyrzucić w połowie sezonu. Kolejnym punktem na mojej liście są artykuły do dekoracji domu. Po pierwsze, po latach praktykowania minimalizmu zmienił mi się gust. I teraz uważam, że im mniej dekoracji, tym ładniejsza jest przestrzeń. Moim oczywiście zdaniem. A po drugie, to co już mam, mogę wykorzystać, uruchamiając moją pomysłowość i kreatywność. Najlepiej się o tym przekonałam, ostatnio dekorując dom na święta. I o tym też nagrałam odcinek i też umieszczę do niego link w opisie pod filmem.
zamierzam też kupować domowych tekstyliów, czyli pościeli, ręczników, obrusów, zasłon, poduszek. W dużej mierze z takich samych powodów jak artykułów dekoracyjnych. Na każdą kołdrę i poduszkę mam 2 komplety. Jeden w użyciu, a drugi na zmianę. Reszta tekstyliów jest w dobrym stanie, a gdyby się coś zniszczyło, to mam jeszcze mały zapas. Ogólnie takich rzeczy zwykle ma się dużo, ale często kusi nas w sklepie widok serwetki, obrusika, koca czy poduszki. Dekoratorzy wnętrz zachęcają, żeby w ten sposób odmieniać swoje wnętrze i tu zgadzam się, że to wprowadza widoczną zmianę. Ale też wprowadza dużo nowych rzeczy, które prawdopodobnie mają dokładnie taką samą funkcję użytkową, co inne obecne już w domu przedmioty. Kolejną grupę no-buy przedmiotów stanowi wyposażenie kuchni. Ja gotuję tylko proste potrawy, dlatego że gotowanie nie należy do moich ulubionych zajęć. Z tego powodu dość łatwo przychodzi mi niekupowanie kuchennych akcesoriów. Ostatnio musiałam jednak wymienić grill elektryczny. Ja go używam do wielu różnych funkcji: grillowania mięsa, warzyw, opiekania chleba, robienia kanapek na ciepło. Dziś panuje wielka moda na gotowanie i pieczenie ciast. Wiele przepisów wymaga jednak specjalnego sprzętu typu foremki, noże, tarki, wyciskaczki itd. Myślę, że jeśli naprawdę często korzystasz z tego, to warto to kupić i trzymać. Ale jeśli pod wpływem chwili masz fantazję coś takiego ugotować na specjalną okazję, to chyba lepiej zrezygnować i poszukać prostszego przepisu. A ostatecznie zawsze można przecież zamówić wykwintne ciasto u cukiernika. Ostatnia rzecz na mojej tegorocznej liście będzie chyba najtrudniejsza. Są to książki w wersji papierowej. Ja mam czytnik i lubię też słuchać audiobooków, więc teoretycznie nie mam potrzeby kupowania książek w wersji papierowej. Jednak doświadczenie trzymania papierowej książki w ręce i nawet dla oczu jest to większa przyjemność. Jest to jednak doświadczenie mimo wszystko najlepsze i nie chcę się tej przyjemności całkowicie pozbawiać. Będę więc nadal korzystała z książek papierowych, ale tylko wtedy, kiedy uda mi się je wypożyczyć od znajomych bądź z biblioteki. Linki do wszystkich wspomnianych w tym odcinku filmików zamieszczone są też w opisie pod filmem. Praca nad tym odcinkiem jeszcze bardziej utwierdziła mnie w przekonaniu, że na pewno tych rzeczy, które na liście no-buy się znalazły, to nie kupię, bo cel, który jest zapisany, a dodatkowo jeszcze głośno wypowiedziany publicznie, ma największe szanse na bycie zrealizowanym. Także ciekawa jestem, jakie cele Tobie teraz przyszły do głowy i jakich rzeczy zamierzasz nie kupować w tym roku. Podziel się ze mną w komentarzach. Myślę, że inne osoby oglądające ten kanał też chętnie o tym poczytają. I jak zwykle bardzo poproszę o lajki, bo to pomaga w rozwoju tego kanału. Dziękuję wszystkim osobom, które w ten sposób właśnie komentując, lajkując, przyczyniają się do rozwoju tego kanału. Na dzisiaj już dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za 2 tygodnie.